Siemanko wszystkim. Zapraszam na kolejny film. Tym razem przedłużenie blatów do heblarki Shinko. Podstawa pod heblarkę to dwa profile konstrukcyjne aluminiowe 30x90, długość 212 cm, materiał na sanki, odkręcam obydwa blaty, demontuję podpory, przykręcając blaty z powrotem trzeba wypoziomować od nowa. No i zaczynamy robić dwa boki do sanek, wiertło 6,5, następnie 8,5. Tu taki mały szablon z odpadów. Potrzebuję dwa jednakowe boki pod sanki. Profile jakich używam to stal DC01, to jest stal bezszwowa 20x20, ścianka 1,5 mm, całość skręcam. No i teraz punktowanie, spawanie, no i następnie to są takie uchwyty, one będą tam zamontowane głębiej. To będą uchwyty, aby można było z góry rękoma złapać. Oprócz tego będą trzymały całą konstrukcję. Z przodu płaskownik. Miałem akurat taki 6 mm. Teraz przygotowanie tego uchwytu do spawania. Delikatnie ściskam. Przykręcam mocno. Teraz będzie punktowanie. Chodzi o to, żeby był jednakowy wymiar. Pokrętła. Ja będę to robił akurat na śrubach zamkowych, nie na wpustach. Tak sobie wykombinowałem. Musiałem je odpowiednio zeszlifować. Teraz będzie składanie sanek. Przykręcam delikatnie. Na gotowo będę robił na tych profilach aluminiowych. Profile docięte na pile taśmowej. Delikatnie zaciskam.
Oczywiście wszystko pod kątownik. Teraz punktowanie. Następnie będzie spawanie. Tak wygląda całość po oszlifowaniu. Sanki będzie można wsuwać i wysuwać. Można będzie też nakładać z góry. Zrobiona następna ramka. Wkręcam śruby ucięte. Będą spawane od góry. Otwór jest przelotowy. Dokręcam nakrętki po 2 sztuki. Całość przykręcam od dołu mocno. Będę spawał od góry większym prądem śruby. Tak wygląda po spawaniu. Ramka musi wychodzić delikatnie. Śruby nie ściągnęły. Delikatnie wchodzić. Teraz 2 podobne ramki na drugą stronę. Skręcone, przewiercone. Zasada taka sama jak przy pierwszej ramce. Tylko tutaj dojdzie jeszcze druga ramka. Całość będzie skręcona mocno. Ten blat będzie regulowany. A skręcam dlatego, żeby mi przy spawaniu nie ściągało. Wszystkie 6 otworów. No i zabieram się teraz za drugie sanki z blatem regulowanym. Płaskownik 30 na 3 mm. Prowizorycznie przykręcony na wkręty do metalu. Teraz demontuję. Nitonakrętki. Wszędzie będą nitonakrętki. Ja akurat tutaj M8, otwór 11,5 mm. Z 4 stron. Teraz gwintuję całość, aby mi wyszło z drugiej strony. Tak samo tutaj też widzicie nitonakrętki.
Spawanie sanek na gotowo, identycznie jak lewa strona, tylko te sanki mam niższe o 20 mm. Muszą delikatnie chodzić. Punktowanie, później spawanie. I tak samo wkręcam kawałek śruby, nakrętkę, spawam z 4 stron. No i teraz będzie pomału podnoszenie i opuszczanie blatów. Też nie to nakrętka. Mocowanie do blatu heblarki. Płaskownik 8 mm. Gwintowanie spawanie z drugiej strony, z powrotem montuję. Teraz będzie taka blacha, też 3 mm. Ona później będzie przykręcona na nakrętką samokontrującą. Będzie dokręcone. Teraz płyta HPL. Już mam dociętą. Wiercenie będzie pod śrubki M5. Gwintowanie, fazowanie. Przykręcona. Teraz trochę dopracowana ta blacha. Tu macie całość pomalowane. Teraz składanie. Uchwyt mocowany jest na śruby zamkowe. Wpychamy głębiej. Przykręcamy płaskownik. Zobaczcie, jak łatwo się zdejmuje. Teraz zakładamy z powrotem. Blachy są 3 mm. Zaokrągliłem je. Przykręcam na nakrętki samokontrujące. Śruba 8 na przywylot. I teraz skręcamy regulowany blat z sankami. Tak samo nakrętki samokontrujące, ale nie dociskamy mocno, z wyczuciem. Płyta HPL przykręcona. Teraz trzymanie
blatu. Tak samo. Nakrętka samokontrująca. Tu macie w zwolnionym tempie opuszczanie. Tak mniej więcej wygląda regulowanie blatu. Jest 6 śrub. Można sobie podnosić i opuszczać, dociskając dolną nakrętką. Zaślepki muszę jeszcze dokupić. Nie mam wszystkich. Teraz długość 250 cm. Zbliżamy się do końca filmu. Ja już testowałem wcześniej. Blaty są ustawione. Naprawdę ładnie wychodzi. Mam tylko mało miejsca. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.